Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku wykopkowym, czyli poszukiwania detektorem. Za chwilę do niego wrócimy. Coś Wam chciałem pokazać, tylko muszę się rozpiąć. Coś, co według mnie jest bardzo przydatne na wykopkach. To tylko tak na początek, ponieważ ja już Was serdecznie witam przy pierwszym fancie. Za chwilę do niego wrócimy. A ja Wam chciałem pokazać to. Słuchajcie, taka saszetka na chińskim słynnym markecie, ona kosztuje 22 zł, a jest naprawdę użyteczna. Tutaj do tego wchodzi spokojnie telefon Samsung A53G, a on jest dosyć duży, tak więc możecie sobie porównać. Tutaj też jest pojemna kieszonka, tutaj też zresztą pod tym. Tutaj wrzuciłem taki, wystaje łańcuszek, zapalniczka. Słuchajcie, jak za 20 zł to można sobie przypiąć do paska. Fajna sprawa. Akurat tutaj wrzuciłem okulary. Bo dlaczego ja Wam o tym w ogóle mówię? Ponieważ ja nie jestem zwolennikiem nakładania na siebie nie wiadomo ile. Jakichś tam plecaków, nie plecaków. Ja lubię mieć swobodę ruchów. Taka ciekawostka. Jakby Was zainteresowało, wystarczy wpisać na tym chińskim markecie męska saszetka do paska, coś takiego i Wam wyskoczy. Za 20 parę złotych to według mnie się opłaca. A teraz wróćmy już do fanta. A fant fant naprawdę bardzo ciekawy. Spójrzcie, co Wam to przypomina. Ja mam sygnał 20, chyba 5. Już Wam pokazuję. Pierścioneczek. I tutaj nawet się kamyk zachował, słuchajcie. Myk. Proszę bardzo. Tu się zachował kamyk. Tak więc witam Was serdecznie przy pierwszym, jakże ciekawym fancie. Zapraszam, tak, biały kamyczek. Diament. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i do kolejnego ciekawego dołeczka. Ale pogoda, co? Pochmurno, ale nie ma mrozu. Z parę stopni na plusie. A tymczasem sygnał 38. Tak, 38. Pewnie nic specjalnego, ale trzeba sprawdzić, prawda? Wydaje mi się, że jest to peryly. Nie, to nie jest peryle, to jest współczesne 5 grosików. Fajnie się tutaj, słuchajcie, chodzi. Naprawdę fajnie. Taka pierdółka mi wpadła. Ciekawe, co to jest. Jakaś taka pierdołeczka. Zobaczcie, przy takim klimatycznym drzewku, w sumie niedaleko, wypadło mi coś ciekawego. Ja to muszę w odpowiedni sposób przygotować. Spójrzcie. Takie coś. Tutaj jest napis, jest liczba 16. Są jakieś napisy. To nie jest oczywiście denko od łuski. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, co to może być. Taka ciekawostka. Coś tam jest napisane. Fajnie, bardzo lubię właśnie takie znajdki, które ciężko zidentyfikować.
dają dużo frajdy, jeżeli się uda. A jeżeli nie, to i tak jest frajda. Kolejna ciekawostka przy tym ciekawym drzewie. Tym razem coś takiego. Nie wiem, czy to nie jest od lampy naftowej. Ten, gdzie tutaj się wkłada, wystawał ten knot. No, tak mi się wydaje. Pod tym strasznym drzewem jest i dowód zbrodni. Na oko. Rocznik 2001? Tak. 2000, przepraszam. Musiałem zobaczyć. Znaczy 21. 2021. Przy tymże drzewie. Ciekawe miejsce. Tutaj znalazłem troszeczkę starych cegieł. Trochę gwoździ, jakiś blaszek. Cały czas gdzieś coś tam mi piszczy. Tu miałem jakiś poważniejszy sygnał. To było 44. Jest jakaś krągłość. I to jest chyba, dobrze widzę, jeden fenolek. Z okresu, no wiadomo jakiego. Z okresu adolfowego. Jest jeden fenolek. 44 sygnał. Warto się tu rozejrzeć. Powiem wam, moi kochani, że bardzo interesujące to miejsce. Tutaj to, co widzicie, mi to wygląda na jakiś fundament, że coś tutaj stało, jakiś dom, co jest bardzo możliwe, ponieważ jesteśmy w miejscu, tutaj zaraz za tymi drzewami, o, teraz widzicie, jest droga. Po drugiej stronie drogi, według starych map z 1841, tak jak było w poprzednich odcinkach, był gdzieś tam młyn. I ogólnie tutaj była jakaś osada, tak? Ciekawe, naprawdę ciekawe. No warto, mówię, warto pochodzić i zobaczyć, czy coś pozostało. A sygnałów mam tutaj naprawdę mnóstwo różnego rodzaju, pełno żelaza, tak jak mówiłem, gwoździ, resztki cegieł, tak więc na pewno było tu jakieś domostwo. Wracając do fantów, wyskoczył mi nabój do rakietnicy chyba. Tutaj jest jakieś bicie. Chyba nabój do rakietnicy sygnałowej. Nie wiem, raca to się nazywało. Jakoś tak. Też fajna sprawa. Ciekawa przede wszystkim. Bardzo ciekawa. Ewidentnie resztki zabudowań, więc wiem doskonale, że teraz jesteśmy w miejscu jakiegoś budynku. Dosyć głębokie fundamenty. Na pewno śmieci to tutaj jest od i jeszcze więcej. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, warto eksplorować takie rzeczy. Tak, to jest kawał. Nie wiem, czy to jest, tak, chyba jakiś fundament. Teraz widać, tylko nie wiadomo, czy to jest akurat jakieś tam stare, ale warto sprawdzić. No i spójrzcie, tutaj ewidentnie znalazłem resztki jakiegoś pieca, jeszcze popiół, resztki szamotu. Naprawdę fajne rzeczy to są. Jeżeli znalazłem tutaj tego jednego fenisia, tak więc prawdopodobnie to było po kolonistach, którzy zamieszkiwali tutaj tą osadę.
Niemcach. No po wojnie wiadomo, to albo zostało to zniszczone, albo przejęte, albo po prostu porzucone. I już. Porzucone, niezniszczone. No. Czasami też tak bywało. Czas zniszczył. A teraz koło zębate od babcinego budzika. Tak sobie tutaj chodzę, tak jak już wam mówiłem. I zobaczyłem, że tutaj jest jakieś resztki ogrodzenia. I wydaje mi się, że to aż tak bardzo stare nie jest, sądząc po tym podrzucie zbrojeniowym. Przynajmniej ogrodzenie, tak więc jakaś taka furtka. Patrzcie jak to... Właśnie to mi się przypomniało teraz sami swój film. Ziemia bez człowieka dziczeje. No niestety, moi kochani, jak się szuka na terenie lub też w pobliżu takich ruin, sygnał będzie od groma, najróżniejszych sygnałów. I żeby się przez to wszystko przekopać, to naprawdę potrzeba czasu i sił. Tu mi jeszcze wpadła reszta tego zegara, budzika, a także prawdopodobnie dźwiczki od pieca, od kuchenki. Proszę bardzo. Spójrzcie, kochani, opuściłem ruiny, ale za to teraz jestem tu w pobliżu takiego domku. Spójrzcie, co jest wokół mnie. Nie chodzi mi tutaj o ten stary dąb, chociaż to chyba nie jest dąb. Nie, chyba nie. Chodzi mi o to, że jestem w sadzie. Zobaczcie, stare drzewa owocowe, naprawdę stare. I już się ucieszyłem, bo wiem, że w sadach, no to wiadomo, no każdy po te owoce musi jakoś wejść, zbierać i tak dalej, i tak dalej. No to w co się wtedy gubi? Wszystko. Wszystko. A co to ktoś zgubił? Pyryle. 2 złote. Nie będę zakładał okularów do peryle. Chyba 2 złote, stare. Nie widzę. Jak coś to wy widzicie. No więc obszukam sobie tutaj ten sad. No i zobaczymy. Naprawdę, uwierzcie mi, świetne miejsce, sad, ruiny, a tam w tle widziałem coś jeszcze. Starą studnię. A że ja mam magnes neodymowy, tak więc na pewno tam zajrzę. A tymczasem wpada, zobaczcie, maluteńki guziczek. To jest tworzywa, a biło mi tylko te 2 kropeczki. Super. Niestety studnie, o jeżeli była to studnia, a nie jakiś tam zwykły krąg, no ktoś zasypał, tak więc magnesem sobie nie poszukam. Troszeczkę się zmęczyłem, ale się cieszę. Słuchajcie, sygnał 77 przeszedł na 79. Zobaczcie. Myślicie, że to jest to, o czym ja myślę? Sprawdźmy.
Dun, da, da, da. Da, da, di, da, di, dun, da, da, da. Obrączka. Co prawda nie złota, ale zawsze to obrączka. Ojej. Tak więc już duże, dzisiaj duże. Za bardzo się przejmuję. Drugie biżu. Drugie biżu, tym razem obrączka. Piękna. Opuściłem sad, opuściłem ruiny. Jestem w troszeczkę innym miejscu. Tam w oddali trwają prace leśne, jakaś tam wycinka jest. No ja trafiłem akurat tutaj taką plombunię. No może nic ciekawego, ale zawsze coś. Ale zapierdzielają z robotą. Kiedyś to była piła moja, twoja, a teraz wpada ci taka maszyna, opierdzieli wszystko, załaduje od razu i dzięki, cześć. Dobra, wracając do naszego kopania. Aha. Wydaje mi się, że jest to kopiejka. No i co? Ciemno jest i masz problem, żeby zrobić zbliżonka. Na pewno wiem, że jest to kopiejeczka, ale jeszcze nie wiem, który rok. No, jak jest tak ciemno, może mieć problem, ale to nic. Jest jakaś monetka, słuchajcie. Może mi zbliży, żebym nie musiał zakładać. O, to chyba pół kopiejki. Jak coś? Albo i nie, chociaż nie. Tak, pół kopiejki widzę teraz. Mikołaj II. Albo trzeci. Ale jest pół kopiejeczki. Wyszedłem z tego lasku. Powoli będę się ewakuował. Ale coś jeszcze mi tutaj wypadło. Niziutki sygnał. Wydaje mi się, że jest to współcześniak. Tak, 20 groszy współczesne. I tak jak widzicie, powoli sobie idę i myk, jeszcze wpada carski guziczek. No i to jest fajna znajdka. Kolejna zresztą. Elegancko. No dobrze, moi kochani, czas na podsumowanie tego odcinka. Pragnę zaznaczyć, że odcinek składał się z jednej wyprawy, tak więc to też mnie bardzo cieszy, że w ciągu tej wyprawy udało mi się tyle fantów znaleźć. A więc, jak widzicie, troszeczkę monetek, pół kopiejki, kopiejka, jakiś tam fenolek, coś tam współczesnego, jakieś PRL-ki, guzik carski, to coś, co nie mam pojęcia co jest, to jest jakaś tam też taka jakaś pierdółka, jakaś plombunia, jakieś koło zębate, no i oczywiście fanty dnia tego odcinka, czyli obrączka. Nie jestem w stanie na razie wam powiedzieć, z czego jest to wykonane, a także pierścioneczek. Super, naprawdę super sprawa. Zapomniałem dodać chyba o obrączce gołębiej. Ja wam wszystkim serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście ten film do końca. Serdecznie wszystkich zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki i komentarza. A także praktycznie już tradycyjnie zapraszam do Klub Włóczy Kijów na Facebooku.
i już. Tak więc, kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.